Hej, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiejszy film będzie wyjątkowy, ponieważ pokażemy Wam legendę, ikonę polskiej motoryzacji. Auto, które miał chyba każdy, czyli Fiata 126P, znanego na cały świat malucha. Zaczynajmy! Tonight. Nasz egzemplarz pochodzi z 2000 roku. Jest to ta wersja z oficjalną nazwą Maluch, katalizatorem oraz zagłówkami na tylnych fotelach. Jego początek we Włoszech to 1972 rok. Rok później Fiat oraz Polmot zawarli umowę i zaczęli wytwarzać Fiata z dopiskiem P, co oznaczało polską wersję. Pierwszy Maluch został stworzony z włoskich części i kosztował równowartość 18 średnich pensji, czyli niespełna 70 000 złotych. Jego miejscem produkcji były Tychy oraz Bielsko-Biała. Oprócz tego Włosi produkowali Fiata jeszcze m.in. w Cassino. W 1980 roku postanowiono zakończyć produkcję we Włoszech. Wówczas jedynymi miejscami tworzenia Fiata były wytwórnie fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach i Bielsko-Białej. Rok później produkcja przekroczyła 1 000 000 egzemplarzy, a 5 lat później 2 miliony. W 1994 powstała nowa wersja Elegant, do produkcji której użyto podzespołu Cinquecento. 3 lata później auto oficjalnie zyskało nazwę Maluch, rok później w nazwie umieszczono jeszcze słowo Town, a we wnętrzu dodano zagłówki do tylnych foteli. We wrześniu 2000 roku zakończono produkcję i wypuszczono ostatnio 1000 egzemplarzy pod nazwą Happy End. 500 sztuk w kolorze żółtym i 500 w czerwonym. Ostatni egzemplarz znajduje się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Do jego konkurencji należy Dacia 500, Seat 133 czy Trabant 601. Na rynku znajdziemy jeszcze kilkanaście egzemplarzy maluchów. Ich cena będzie głównie zależała od stanu technicznego. Znajdziemy Fiata za 1000 zł, ale też takiego za grubo ponad 100 000 złotych. Tak wygląda serce malucha. Pracuje tutaj jednostka benzynowa 0,65 o mocy 25 koni. Jest to jedna z 4 oferowanych przez producenta. Te silniki były awaryjne, natomiast części do nich były bardzo tanie i powszechne, a konstrukcja silnika była bardzo prosta, co sprawiało, że każdy mechanik potrafił go naprawić. Spalanie naszej wersji wynosi około 6 litrów. Bagażnik liczy 125 litrów. Może wynik nie jest imponujący, lecz wszystkie rzeczy, które były wówczas potrzebne, spokojnie się mieściły. Wnętrze, patrząc na jakość materiałów oraz wiek pojazdu, zachowało się w świetnym stanie. W większości miejscach mamy ciemne, twarde plastiki, a tapicerka oraz deska rozdzielcza została wykonana z materiału imitującego skórę naturalną, czyli Sky. Wyposażenie jest tutaj symboliczne, co wówczas w pełni spełniało oczekiwania użytkowników. Mamy tutaj nawiew, spryskiwacze, manualną regulację lusterek, pokrętła do szyb oraz zagłówki przy każdym fotelu. I jest też manualna 4-biegowa skrzynia biegów. Ktokolwiek miał okazję jechać maluchem lub w nim siedzieć, doskonale wie, że nie można liczyć tutaj na wiele miejsca. Nieważne, czy usiądziemy z przodu czy z tyłu. Jednak nie ma to tutaj znaczenia. Ale jeśli będziecie mieć okazję, to przyjedźcie się i poczujcie, jak to jest. I jeszcze we wnętrzu maluchów wadą była podsufitka, która się odklejała i spadała na głowę.
Jazda maluchem jest niezapomnianym przeżyciem. Kolana wadzące o kierownicę, lewarek skrzyni biegów w bliskim kontakcie z prawą nogą i zgarbiona pozycja to normalna rzecz przy jeździe tym autem. Wyciszenie praktycznie nie występuje i podczas jazdy można pałać się odgłosem dwucylindrowego silnika. Zaletami będą na pewno stosunek jakości do ceny oraz koszty utrzymania, a do wad zaliczymy sobie wyciszenie oraz przestrzeń wnętrza. Nie będziemy jednak oceniać malucha, bo w porównaniu z dzisiejszymi autami to nie miałoby sensu. Jednak na ówczesne czasy był to świetny samochód. A wy co uważacie na temat malucha? Pochwalcie się w komentarzach, ile egzemplarzy mieliście. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. A jeśli chcesz, by twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to skontaktuj się z nami już teraz. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!